Dzień dobry. Z tej strony Meg Wagner. Magda Kozłowska. Bea Kociołek. Zapraszamy Was do udziału w kursie o komunikacji empatycznej opartej na uczuciach i potrzebach według Marshalla Rosenberga. Ten odcinek będzie dotyczył takiego podstawowego narzędzia, jakim są 4 kroki. Ten nasz kurs robimy w ramach projektu finansowanego przez Narodową Agencję Erasmus. Projekt nazywa się Empatia dla Empatycznych i zapraszam Meg do rozpoczęcia osadzenia. Chcę Was zaprosić do kilkuminutowej medytacji. Zapraszam Cię, abyś odnalazł wygodną pozycję. Możesz usiąść, możesz się oprzeć. Pozwól swojemu ciału znaleźć miejsce, które w tej chwili jest wystarczająco dobre. Weź powoli jeden głębszy oddech i pozwól mu swobodnie wypłynąć. Nic nie trzeba robić specjalnie. Pozwól, żeby ten oddech wydarzał się sam. Kiedy oddychasz, poczuj kontakt z podłożem. Zauważ, jak Twoje ciało jest podtrzymywane przez krzesło, przez ziemię, przez tę przestrzeń. Nie musisz nic dźwigać sam. Możesz teraz delikatnie skierować uwagę do swojego ciała. Zobacz, jak Ci jest, bez zmieniania czegokolwiek. Co się odzywa? Jakie sygnały wysyła Ci ciało? Może napięcie? Może spokój? Może poruszenie? Może ciężkość? Cokolwiek się pojawia, ma tu miejsce. Jeśli pojawia się myśl, co będzie później? Czy dobrze tu jestem? Czy to ma sens? Możesz ją zauważyć, jak chmurę na niebie. Nie trzeba tej myśli odganiać. Po prostu widzisz, że jest. A potem wracasz do chwili obecnej. Do oddechu. Do lekkości w ramionach. Do kontaktu stóp z podłożem. Weź kolejny powolny wdech i na wydechu pozwól sobie delikatnie zejść głębiej do środka, do miejsca, w którym jesteś prawdziwie Ty. Przez najbliższy czas możemy dać sobie dar obecności. Tylko tyle,
I aż tyle. Możesz teraz nazwać w sobie jedną rzecz, którą najbardziej potrzebujesz na ten moment. Może spokoju, może jasności, może lekkości, może kontaktu, może poczucia, że nie musisz być żadną wersją siebie, tylko sobą. Pozwól, żeby ta potrzeba była przy tobie jak miękki szal, którym się otulasz. Nie musisz jej realizować, tylko ją zauważ. Weź jeszcze jeden powolny wdech i na spokojnym wydechu poczuj, że jesteś tu, w tym czasie, w tym ciele, w tym doświadczeniu. Nic nie trzeba robić więcej. Możesz po prostu być i powoli wrócić do kontaktu. I wróćmy do wspólnej przestrzeni, z tym, co żywe. I żywa jest w nas chęć opowiedzenia o rozumieniu bez przemocy, o podstawach. Zanim do tego przejdziemy, chcemy przybliżyć postać Marshalla Rosenberga. Marshall Rosenberg dorastał w latach 40. minionego wieku w Detroit, gdzie doświadczał różnych przejawów przemocy podczas zamieszek na tle rasowym. I jednocześnie dojrzewał w domu, w którym było pełno miłości, empatii, takich wspierających relacji. Więc miał taki rodzaj dysonansu poznawczego i zastanawiał się, skąd się bierze przemoc. Jak to jest, że w jednym miejscu, gdzieś w szkole, na ulicy, doświadcza agresji, a wraca do domu i obserwuje wyrazy troski, miłości. Obserwował, jak jego wujek z miłością, z uśmiechem na twarzy opiekował się babcią Marshalla, która była chora. I w trakcie swojego rozwoju naukowego skończył studia psychologiczne, dużo podróżował, poznawał różne nurty filozoficzne i zebrał taką metodę komunikacji, którą nazwał porozumienie bez przemocy. Marshall mówił często o tym, że gramy w takie dwie gry. Jedna gra to jest taka gra, kto ma rację. I bardzo ona w nas po prostu jest i też kulturowo i jest jakoś wpasowana. I w tej grze dobrze nam idzie, pomimo że wiemy, że każdy w niej przegrywa. I Marshall zapraszał i zaprasza nas wszystkich do tego, żeby jednak skierować się ku sprawianiu, aby życie było piękne, aby umieć dawać, umieć przyjmować, bo to jest ogromna wartość. I dzięki temu, że właśnie skupiamy się na potrzebach moich i Twoich, naszych potrzebach, życie może stać się lepsze, może stać się piękniejsze. A w takim byciu w kontakcie pomagają nam 4 kroki porozumienia bez przemocy. Widzimy 4 kroki żyrafy i szakala. W rozumieniu bez przemocy są takie 2 symbole. Żyrafa jest to zwierzę, które ma największe serce wśród ssaków lądowych, ma długą szyję, długie nogi, więc łapie taką szerszą perspektywę. Ale jest też taka druga szakala. Szakal ma krótsze łapki, krótszą szyjkę, więc ma też mniejsze pole widzenia. Chcemy teraz Wam zaprezentować właśnie i drogę żyrafy, i drogę szakala. Pierwszym krokiem w porozumieniu bez przemocy jest obserwacja, czyli opis tego, co rzeczywiście się wydarzyło. Bez ocen, interpretacji, bez etykiet, czyli zatrzymuję się na tym, co widzę, co słyszę, a nie na tym, co myślę o tym, co widzę i słyszę. W codziennych rozmowach zdarza się, że
dodajemy do faktów całą narrację, teatr mentalny. I słyszymy, czy mówimy komunikaty typu on jest nieodpowiedzialny, ona mnie ignoruje i zawsze przesadzasz. To nie są obserwacje, to właśnie interpretacje. I te interpretacje wnoszą w relacje jakieś napięcie. Tymczasem obserwacja to próba opisania sytuacji tak, jak zrobiłaby to kamera wideo. Prosto, konkretnie, bez przypisywania komuś intencji. Przykład. Zamiast ona mnie ignoruje, co jest interpretacją, ja myślę, że ona mnie ignoruje, mogę powiedzieć, powiedziałam coś 2 razy i nie usłyszałam odpowiedzi. Tu pojawia się istotny element obserwacji, czyli język ja. W obserwacji mówię o tym, czego ja doświadczyłam. Nie zaczynam od ty mnie ignorujesz, bo to jest ocena i może wywoływać reakcję obronną. Zamiast tego mówię, powiedziałam coś 2 razy i nie usłyszałam odpowiedzi. Opisuję to, co zauważyłam. Dlaczego to jest takie ważne? Kiedy prowadzimy rozmowę i zaczynamy od tej obserwacji w języku ja, robimy więcej przestrzeni w naszej relacji. Druga osoba nie słyszy oskarżenia, tylko opis. I ten opis łatwiej przyjąć, bo nie trzeba się przed nim bronić. I to otwiera przestrzeń na dialog. W trudnych rozmowach i konfliktach obserwacje bywają kluczowe. Gdy wchodzimy w oceny, w drugiej stronie może włączać się mechanizm obronny. Gdy pozostajemy przy faktach, zwłaszcza wyrażonych ze swojej perspektywy, jest to jakiś fundament pod usłyszenie siebie nawzajem. Dlatego od obserwacji zaczynamy drogę 4 kroków. I to jest punkt wyjścia do dalszych kroków, czyli do uczuć, do potrzeb i do próśb. I bez obserwacji może być nam trudno dotrzeć do tego, co rzeczywiście się dzieje i może być trudno o prawdziwy kontakt. Uczucia. To jest drugi krok ścieżki kontaktu ze sobą i z innymi. Zapraszamy Was teraz do wspólnej eksploracji misji, jaką mają uczucia w naszym życiu. Przygotowałyśmy listę uczuć, która może być dla nas takim kompasem w świadomym doświadczaniu mocy uczuć. I teraz kilka istotnych słów o tym. W komunikacji empatycznej wszystkie uczucia są ok, wszystkie są mile widziane, wszystkie są potrzebne, ponieważ to są nasze cenne drogowskazy, które kierują naszą uwagę do potrzeb. Co to oznacza? To po kolei. O uczuciach, w ogóle o uczuciach mówi się coraz więcej w przestrzeni publicznej i to jest super ważna sprawa. Jednak często używamy takich skrótów myślowych, że jedne uczucia są pozytywne, inne negatywne, jedne są dobre, inne złe, przyjemne, trudne, no różne są te dychotomiczne podziały. Tymczasem uczucia po prostu są. Uczucia grają w teatrze naszego ciała, bo są to naturalne reakcje, takie stany, które w ciele czujemy. I
Codziennie, każdego dnia doświadczamy wszystkich uczuć, tyle że no, jedne są takie właśnie mile widziane, no bo to jest radość, satysfakcja czy zadowolenie. No, przyjmujemy je z otwartymi ramionami, natomiast te takie trudne, jak frustracja, złość, smutek, wstyd, tak? To są takie uczucia, które do nas zasadniczo nie mają wejściówek, bo są niewygodne. Sprawiają nam dyskomfort, albo nawet duży dyskomfort. I w związku z tym nauczyliśmy się jakoś radzić z nimi. No i tam najczęściej tłumimy je albo udajemy, że ich nie ma. I to niestety nie załatwia sprawy, ponieważ niewyrażone uczucia, czy też uczucia nieprzyjęte, one nie znikają. One nadal są i kierują nami, kierują naszymi działaniami i decyzjami z tylnego fotela. I wtedy doświadczamy naprawdę trudnej sytuacji, takiego dużego zamieszania i pogubienia na ścieżce komunikacji. Zatem komunikacja empatyczna zwraca naszą uwagę na uczucia po to, aby podkreślić, że uczucia są naszymi drogowskazami, które prowadzą nas do potrzeb. Te przyjemne, takie jak szczęście, zachwyt, spełnienie, one mówią nam o zaspokojonych potrzebach, czyli mówią nam o tym, jeśli czujemy taki zachwyt, jakieś spełnienie, to to prowadzi nas do informacji o tym, jakie potrzeby mamy zaspokojone, a te trudne uczucia, które przeżywamy, informują nas o tych niezaspokojonych potrzebach. Ja osobiście lubię taką metaforę Liv Larson, która mówi o uczuciach jako takiej desce rozdzielczej w samochodzie. Czyli jak jedziemy autem i kontrolki świecą się na zielono, no to wszystko jest ok, podróż sobie płynie. Natomiast sytuacja się komplikuje wtedy, kiedy te kontrolki migają na pomarańczowo albo już na czerwono. Dla kierowcy to jest naprawdę mocny sygnał ostrzegawczy. Uwaga, z autem dzieje się coś, nie do końca zwykle wiem co, ale to coś, co się dzieje tu i teraz, wymaga mojej uwagi, wymaga zatrzymania, może pomocy z zewnątrz, może właśnie wsparcia specjalisty. Zatem jeszcze tak chciałabym raz powtórzyć, że w komunikacji empatycznej mówimy o uczuciach, ponieważ one mają konkretną misję. Mianowicie przekazują nam informacje o zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach. Dlaczego jeszcze raz powtarzam? Ponieważ to jest bardzo ważna sprawa. To jest transformujące i nawet uzdrawiające działanie, ponieważ zamiast takiej automatycznej reakcji, jak atak, obrona czy unik, która zwykle nie wspiera nas w komunikacji między ludźmi, mamy możliwość dowiedzieć się tego, czego w danej chwili potrzebuję i w związku z tym jakoś zareagować. Jakoś w domyśle tak, jak chcę zareagować, a nie tak, jak zarządzają z tylnego fotela uczucia. Czyli mogę pójść właśnie ścieżką 4 kroków, z których pierwsze 2 już znacie, bo już je przedstawiłyśmy. No i mogę powiedzieć, wiesz, kiedy słyszę, że mówisz, że jesteś wkurzony na mnie i nie chcesz dalej współpracować, to czuję ogromny smutek i napięcie, bo i tutaj szukam niezaspokojonych potrzeb, przed jasności, bycia widzianą, ale potrzeby to już jest krok 3, o którym opowie nam Magda. I na koniec jeszcze chciałabym dodać 2 słowa o rozróżnieniu pomiędzy uczuciami a uczuciami rzekomymi. Tak jak już wspomniałam, uczucia grają w teatrze ciała. Czujemy je w ciele, dlatego reakcje z ciała są dla nas najlepszym źródłem informacji o uczuciach. Natomiast
mieszanka uczuć i myśli, naszych interpretacji, przekonań, takich właśnie myśli o uczuciach, to są uczucia rzekome, czyli to jest nasz taki teatr mentalny. Na przykład mówię, wiesz, czuję się nieważna w tym związku. To jest klasyczny przykład uczucia rzekomego, bo właśnie pod tą moją myślą, pod tą moją interpretacją, tą oceną, tak, że jestem nieważna, kryją się takie uczucia jak frustracja, niepokój, smutek, złość. No i teraz odklejenie naszych myśli, przekonań od uczuć jest o tyle istotne, że wtedy łatwiej nam jest dojść do potrzeb, które są sercem komunikacji empatycznej. Krok trzeci. Potrzeby. Wszyscy ludzie mają te same uniwersalne potrzeby. To znaczy, że każdy człowiek na naszej planecie, bez względu na to, gdzie mieszka, w jakim jest wieku, jakiej jest płci, ma te same potrzeby, te same jakości. Takie na przykład jak rozwój, sens, świadomość, piękno, ruch, empatia, informacja zwrotna, wspólnota, bezpieczeństwo, zabawa. To są jakości, które są motorem naszego działania. To znaczy, że cokolwiek robimy lub nie robimy, służy zaspokojeniu naszych potrzeb. Te potrzeby mówią nam o tym, co jest dla nas ważne. Potrzeby zmieniają się chwila po chwili. To znaczy, że na przykład jeśli gram w ogrodzie w piłkę i jestem w zabawie, w relacji i nagle usłyszę jakiś głośny dźwięk, huk, to mogę szybko przejść do strachu jako uczucie i potrzeby bezpieczeństwa, jasności. Więc z momentu na moment te i uczucia, i potrzeby mogą się zmieniać. Potrzeby możemy zaspokajać na wiele różnych sposobów. Te sposoby zaspokojenia potrzeby nazywane są strategiami. I ogranicza nas nasza wyobraźnia, ograniczają nas nasze zasoby, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb. Przykładowo potrzeby odpoczynku możemy zaspokoić właśnie bawiąc się w ogrodzie, idąc do lasu, jadąc gdzieś na wycieczkę albo po prostu idąc na drzemkę. A jak chodzi o te strategie po stronie szakala, to będzie jeden konkretny sposób. Szakal niekoniecznie jest skontaktowany z potrzebami, więc on po prostu wie, że chce coś zrobić w jakiś określony sposób i koniec. Kolejnym krokiem jest prośba. Takie elementy prośby, które sprzyjają nawiązaniu kontaktu z drugą osobą, to konkretność prośby, wyrażenie prośby językiem pozytywnym oraz otwartość na odmowę. Jeżeli chcemy na przykład więcej spokoju, a ktoś koło nas biega, kiedy my próbujemy wypełnić jakiś raport przy komputerze, to stwierdzenie nie biegaj może nie być jasne dla takiej osoby, bo na przykład ta osoba przestanie biegać, a zacznie skakać. A kiedy powiemy, proszę cię, usiądź obok mnie tu na krześle na najbliższe 3 minuty, to będzie konkretne, pozytywne i wykonalne, które wykonalność też jest ważnym elementem prośby. Ta otwartość na odmowę może być taka zaskakująca, ale rozróżnia
prośbę od żądania, które jest po stronie szakala. I prośba i żądanie mogą brzmieć w dokładnie ten sam sposób. Natomiast nasza reakcja, kiedy usłyszymy nie, może nam rozjaśnić to, czy to była faktycznie prośba, czy żądanie. Bo jeżeli trzyma nas złość i duży opór na usłyszenie tego nie, no to prawdopodobnie żądaliśmy. A jeśli nawet po takim pierwszym momencie jakiegoś zaskoczenia, nieprzyjemnych uczuć, mamy w sobie otwartość, ciekawość na to, co stoi za tym nie, no to znaczy, że prosiliśmy. Bo za każdym nie stoi tak dla jakiejś potrzeby. W porozumieniu bez przemocy możemy poprosić o 3 rzeczy. To może być prośba o kontakt, na przykład, czy mógłbyś mi powiedzieć, co usłyszałeś? Prośba o informację zwrotną. Czy mogłabyś mi powiedzieć, jak to jest dla ciebie teraz odłożyć książkę i pozmywać naczynia? Czy to jest dla ciebie ok? I prośba o działanie. Czy mogłabyś pozmywać teraz naczynia? Czy możemy pójść teraz na spacer? Czy możesz odebrać Adama jutro o 12 z dworca? Także w ten sposób wyglądają 4 kroki porozumienia bez przemocy. Pierwszy krok obserwacje, drugi krok uczucia, trzeci krok potrzeby i czwarty krok to prośba. Dodatkowo chciałabym wspomnieć o tym, że w porozumieniu bez przemocy bazujemy na listach uczuć i listach potrzeb, które będą dołączone do naszych nagrań w komentarzu. Chciałbyśmy Wam pokazać teraz komunikację empatyczną w życiu, czyli na konkretnym przykładzie, ćwiczeniowym przykładzie. Osobą, która będzie prezentowała przykład, będzie Magda, a my z Beą będziemy towarzyszyć Magdzie w tym, co będzie w niej żywe. I jednocześnie Magda będzie udawać, że nie zna komunikacji empatycznej. Naszą intencją jest pokazanie, jaką moc ma to narzędzie, jaką moc mają 4 kroki. Hej, to ja zaczynam. Cześć dziewczyny, ja bym Wam chciała powiedzieć o sytuacji, która miała miejsce wczoraj. Jak wiecie, pracuję w korporacji. Większość spraw załatwiam zdalnie, pracuję z domu. I wczoraj podczas spotkania, które prowadziłam z klientem, nagle zaczął padać mi internet. Przestałam móc słyszeć ludzi, z którymi rozmawiałam. O mamo, Słyszę o mamo. no. Mhm. A ty się wkurzyłaś wtedy? Czy jakoś byłaś zaskoczona? Wiecie co, dla mnie to, ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć co do końca. Nie, chyba byłam po prostu strasznie jakoś zezłoszczona, taka rozdygotana, roztrzęsiona. Mhm. Mhm. Bo po prostu wiem, że no, te spotkania się odbywają planowo raz w tygodniu i y, nie byłam w stanie usłyszeć, co mówią do mnie ludzie, a oni akurat mnie tam pytali o coś, a ja miałam dać radę na temat i wywaliło mi internet, tak. Mhm. Mhm. Chciałabyś więcej łatwości, żeby móc skupić się na tym, co się dzieje na spotkaniu, a nie zajmować się technicznymi przeszkodami. Czy to jest o tym? Tak, ale też bardzo mi zależało na tym, po prostu, żeby słyszeć, że ja naprawdę chciałam im pomóc i wiedzieć, o co chodzi. I że ty ich nie słyszałaś. I to było Tak. mega jakoś wkurzająco, frustrujące. A ty naprawdę chciałaś ich usłyszeć i wykonywać swoją pracę
tak jak ją zwykle wykonujesz. Mhm. Być w kontakcie z nimi. Tak, tak, właśnie o to mi chodziło, że bardzo mi zależy na tym takim prawdziwym, żywym kontakcie z klientem. Kiedy się łączymy, to że się widzimy, słyszymy i że ja faktycznie mogę reagować na bieżąco. Tak, to było o tym kontakcie. Mm. I teraz masz? No teraz jest lepiej i też jak tak usłyszałam, nie, że o kontakt, no to jest właśnie to, jakoś mam jakiś rodzaj ulgi. Magdo, masz do siebie jakąś prośbę? Albo do nas? Wiecie co, tak, ja już się nad tym trochę zastanawiałam, że chyba po prostu sobie dokupię jakiś inny rodzaj źródła internetu niż ten, który mam w światłowodzie, który od czasu do czasu po prostu przestaje działać ze względu na dostawcę. Mhm. I że to jakoś da ci troszeczkę więcej takiego poczucia bezpieczeństwa, ale też łatwości. No właśnie to jest tak, że jak złapiemy tą potrzebę, która jest w nas teraz żywa, to zdecydowanie łatwiej jest wymyślić strategię na zaspokojenie tej potrzeby. Na koniec naszego spotkania chcemy zaprosić Was do ćwiczenia. Mek prezentuje jego treść, także do jego wykonania będzie Wam potrzebny tylko długopis, pisak plus kartka papieru. I treść to: przypomnij sobie sytuację, która wywołuje w Tobie przyjemne lub nieprzyjemne emocje. Ponieważ uczysz się nowej metody, wybierz sytuację o umiarkowanym natężeniu emocjonalnym. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najsilniejsze emocje. Wybierz sytuację na poziomie maksymalnie 3. Korzystając z pomocy kart uczuć i potrzeb, link, pamiętajcie, będzie w komentarzu, opisz tę sytuację według 4 kroków modelu NVC. Obserwacje, fakty. Co dokładnie się wydarzyło? Bez interpretacji. Co zobaczyłaś, co usłyszałaś? Uczucia. Jakie emocje pojawiły się w Tobie w tej sytuacji? Potrzeby. Jakie Twoje potrzeby były spełnione lub niespełnione? Prośby. O co chcesz poprosić? Konkretne i pozytywne. Na to ćwiczenie będziecie potrzebowali na pewno kilku minut, więc zapraszamy do jego wykonania już po zakończeniu oglądania tego filmu, tego nagrania. I na koniec chcemy Wam podziękować za obejrzenie naszego pierwszego odcinka kursu. Czekamy na feedbacki, na Wasze komentarze pod filmikiem i zapraszamy do kolejnego nagrania i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Dziękujemy za to, że poświęciliście nam czas. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.